Witam serdecznie po raz kolejny. Ostatnim razem, znaczy nie ostatnim razem, bo już kawałek czasu minął, mówiłem o efekcie Mandeli, ale jedna z osób poprosiła mnie również, żebym powiedział parę słów na temat efektu setnej małpy, tak to się ładnie nazywa. Po pierwsze pytanie, czy jest to jakiś mit, czy może jest to jakaś naukowa rzeczywistość, no bo efekt setnej małpy to jedna z najbardziej takich kontrowersyjnych hipotez, która dotyczy zbiorowej świadomości, no i spontanicznego rozprzestrzeniania się zachowań. Według w ogóle tej teorii, gdy określona liczba osobników nauczy się jakiegoś nowego zachowania, no to osiągnięcie tej masy krytycznej powoduje, że umiejętność ta rozprzestrzenia się w całej populacji, no i nawet wśród osobników nie mających bezpośredniego kontaktu z tymi jednostkami, które się uczyły. Więc hipoteza ta została w ogóle spopularyzowana w latach 70. XX wieku przez Lyana Watsona w takiej książce Life Tide, albo Life Tide, tak się ładnie nazywa. Ta książka została wydana w 1979 roku, no ale jej rzeczywiste podstawy naukowe są wątpliwe. No i dlatego chciałem też dzisiaj troszeczkę tak przeanalizować te badania, które były badania nad tym zjawiskiem prowadzone, podać jakieś przykłady, no i skonfrontować taką hipotezę z tymi rzeczywistymi mechanizmami uczenia się w populacji zwierząt. Więc historia efektu setnej małpy sięga lat 50. XX wieku, kiedy to japońscy naukowcy badali populację makaków czubatych na wyspie Koyoma. No i tam zaobserwowano, że młoda samica o imieniu Imo zaczęła myć bataty w wodzie, zanim je zjadła, co też zwiększało ich smakowitość, no i usuwało piasek. Więc stopniowo inne małpy zaczęły naśladować to zachowanie, a w kolejnych pokoleniach stało się ono po prostu powszechne. Kontrowersje pojawiły się, gdy niektórzy autorzy zaczęli twierdzić, że po osiągnięciu właśnie setnej małpy umiejętność ta nagle rozprzestrzeniła się na inne grupy makaków, nawet te, które nie miały w ogóle kontaktu z tą pierwotną populacją. Więc ten pomysł został w ogóle spopularyzowany przez ruch New Age jako dowód na istnienie takiej kolektywnej świadomości albo jakichś takich morfogenicznych pól. No między innymi tak brzmiała teoria Ruperta Sheldrake'a, a jednak szczerze powiem badania w ogóle tego fenomenu jakoś dziwnym trafem nie potwierdziły. Więc w rzeczywistości naukowcy, którzy badali to zjawisko, nigdy nie udokumentowali jakiegoś gwałtownego skoku w rozprzestrzenianiu się zachowania. No i rozprzestrzenianie się umiejętności mycia batatów wśród małp można było wytłumaczyć takim klasycznym uczeniem się społecznym, czyli stopniowym przekazywaniem wiedzy przez naśladownictwo. Wyniki badań w ogóle nie wskazują na żaden magiczny próg, po którym zachowanie zaczęło się rozpowszechniać w populacji w jakiś tajemniczy sposób. No i jednym z kluczowych dowodów przeciwko efektowi setnej małpy jest taka analiza oryginalnych danych przez biologa Johna Standena, który wykazał, że liczba małp przyjmujących nową strategię rosła stopniowo i przewidywalnie, no i zgodnie z typowymi wzorcami uczenia się, no i w ogóle socjalizacji. No ponadto w ogóle rzekome te natychmiastowe przejęcie tej umiejętności przez inne populacje mogło wynikać z niezależnego odkrycia tego zachowania przez jakieś inne grupy małp, co zresztą też było często obserwowane w etologii zwierząt. Jeśli miałbym podać jakieś takie inne przykłady uczenia się społecznego w świecie zwierząt, no to podobne procesy uczenia się można by zaobserwować też u innych gatunków. Na przykład weźmy sobie delfina butlonosego. Te delfiny uczą się od siebie nawzajem używania gąbek do ochrony ryjów podczas poszukiwania pokarmów na dnie morskim. No i to zachowanie nie rozpowszechniło się nagle na całą populację, ale stopniowo było przekazywane przez matki i potomstwo. Albo weźmy sobie na przykład sikorki bogatki. W Wielkiej Brytanii w ogóle one nauczyły się otwierać kapsle od butelek mleka, aby dostać się do śmietanki na wierzchu. No i to zachowanie rozprzestrzeniło się lokalnie, no ale bez jakiegoś, nie wiem, szalonego, magicznego skoku. No albo weźmy sobie na przykład szympansy. Jeżeli weźmiemy sobie przykładowo szympansy, no to one pokazują sobie takie techniki używania narzędzi, takie jak w ogóle rozłupywanie orzechów przy pomocy kamieni. No jednakże nauka ta następuje wyłącznie przez obserwacje i poprzez naśladownictwo, no i nie przez jakąś tajemniczą telepatię. Więc efekt setnej małpy, choć jest fascynujący i inspirujący, nie ma jakichś solidnych podstaw
naukowych. No i badania nad uczeniem się zwierząt wskazują, że te nowe zachowania rozprzestrzeniają się przez takie interakcje społeczne, no i procesy poznawcze, a nie poprzez jakieś mistyczne pola świadomości. No w ogóle mimo tego to hipoteza ta stała się także takim, bym powiedział, popularnym symbolem zmian kulturowych i społecznych, podkreślając znaczenie tej wspomnianej przeze mnie masy krytycznej w adaptacji do różnych nowych idei. No w rzeczywistości jednak ten proces jest, bym powiedział, bardziej skomplikowany i nie wymaga jakichś założeń o zbiorowej podświadomości. W ogóle powiem Wam tak jako ciekawostkę, że koncepcja efektu setnej małpy była wykorzystywana w ruchach duchowych i New Age jako taka metafora dla globalnego przebudzenia świadomości, natomiast eksperymenty nad kulturą zwierząt pokazują, że wprowadzenie nowego narzędzia lub jakiejś umiejętności w populacji wymaga czasu, no i bezpośredniej obserwacji, więc zjawisko tak zwanej kulturowej transmisji jest szeroko badane u ptaków, u ssaków morskich, no i przede wszystkim u naczelnych, co też dowodzi, że nauka odbywa się przez naśladownictwo i poprzez właśnie eksperymentowanie, a nie poprzez przenoszenie wiedzy na odległość. No i chociaż sam ten efekt setnej małpy jest bardziej, bym powiedział, mitem niż rzeczywistością, no to nie zmienia to jakiegoś faktu, że ludzkość nadal poszukuje tajemniczych mechanizmów, które rządzą zbiorową inteligencją, no i świadomością społeczną. Tak więc, moi drodzy, ciekaw jestem Waszej opinii na ten temat, na temat efektu setnej małpy, bo na temat efektu Mandeli, no to już 2 odcinki były, ale na temat efektu setnej małpy po raz pierwszy oczywiście ten temat się pojawił. Ciekaw jestem, co Wy na ten temat myślicie. Lajkujcie, oczywiście weźcie tak samo, moi drodzy. Umieszczajcie komentarze, chociażby to miały być komentarze taktyczne. Mi one zawsze sprawiają bardzo dużą przyjemność. Nawet jeżeli ktoś napisze, skąd nadaje albo skąd słucha, to zawsze mnie te zasięgi jakoś cieszą. Więc piszcie, jeśli ktoś ma jakieś inne pomysły, chciałby się czegoś innego dowiedzieć, to zachęcam też, żeby wejść do grona wspierających, bo wspierający właśnie mają taką możliwość, żeby wziąć i zaproponować jakiś temat i oczywiście będzie to temat na życzenie dla nich, oczywiście będzie puszczony. Więc zachęcam, działajcie, bo dzięki Wam ten kanał właśnie się rozwija. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.